22 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler wygłosił do swoich dowódców następujące słowa. Zwycięzców nikt później nie pyta, czy powiedzieli prawdę, czy też nie. Dostarczę propagandowy pretekst do rozpętania wojny. Te dwa krótkie zdania dobrze oddają logikę wydarzeń, które miały wkrótce nastąpić. W ostatnich dniach przed wybuchem wojny III Rzesza przygotowywała nie tylko plan militarny, lecz także precyzyjną, jak mogło się wydawać, akcję o charakterze propagandowo-dywersyjnym. Jej zadaniem było uczynienie z Polski agresora, przed którym Niemcy muszą się bronić. Zaowocowało to serią rozmaitych prowokacji, spośród których najbardziej znaną okazała się ta przeprowadzona w gliwickiej radiostacji. Jak wyglądały kulisy tego wydarzenia, które, choć zakończyło się fiaskiem, urosło do rangi symbolu? Zapraszamy na kolejny film, prosto z Górnego Śląska. Mecenasem odcinka jest Kuba Szafrański. Partnerami odcinka są Miasto Gliwice oraz Muzeum w Gliwicach. Początki gliwickiej radiofonii sięgają listopada 1925 roku. Właśnie wtedy, kilka miesięcy po uruchomieniu rozgłośni radiowej Schlesische Funkstunde we Wrocławiu, Niemcy postanowili zwiększyć zasięg nadawania, otwierając placówkę w przygranicznych Gliwicach przy ulicy Radiowej. Decyzja ta była w pełni zrozumiała. Podzielony w wyniku plebiscytów Górny Śląsk pozostawał areną zaciekłej rywalizacji polsko-niemieckiej. W pamięci jego mieszkańców wciąż żywe były krwawe powstania, a wraz z nimi antagonizmy i otwarta wrogość. Granicy polsko-niemieckiej na całej jej długości trudno było przypisać miano gościnnej. Z powojennych ustaleń nie była zadowolona ani Warszawa, ani w jeszcze większym stopniu stolica Niemiec, która nie chciała pogodzić się z utratą dotychczasowych terytoriów. W obliczu zakończonych powstań oraz decyzji podjętych na szczeblu międzynarodowym obu stronom nie pozostawało nic innego jak rywalizować na drodze propagandowo-informacyjnej. Najszybciej, najłatwiej i najskuteczniej można było to zrobić za sprawą radia, czyli wynalazku, który zrewolucjonizował pierwszą połowę XX wieku. Radiowa rywalizacja w tej części Górnego Śląska rozpoczęła się już 2 lata po uruchomieniu gliwickiej placówki. Wówczas strona polska odpowiedziała stworzeniem zdecydowanie silniejszej stacji nadawczej w Katowicach. Niemcy błyskawicznie przystąpili do modernizacji obiektu w Gleiwitz, wyposażając go w nowy nadajnik o mocy 5 kW. Z dzisiejszej perspektywy sytuacja ta może się wydawać kuriozalna, może nawet groteskowa. W rzeczywistości jednak spór ten miał głębokie uzasadnienie. Odbiorcy po obu stronach byli dwujęzyczni, a przez to podatni na propagandę. W prasie oficjalnie pisano o wojnie radiowej, która nieprzerwanie trwała przez kolejne lata. Uspokojenie sytuacji i to jedynie na krótko nastąpiło dopiero w 1934 roku wraz z podpisaniem polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy. Choć dokument ten uregulował wiele kwestii i zapoczątkował okres względnie poprawnych relacji, wojna informacyjna pozostawała niezachwiana. W Ministerstwie Propagandy III Rzeszy zapadła wówczas decyzja o wybudowaniu w Gliwicach drugiej, bardziej nowoczesnej radiostacji, którą zlokalizowano przy ulicy Tarnogórskiej. Była jednak ona z założenia pozbawiona studia emisyjnego i służyła jedynie do wzmacniania sygnału. Stosowne prace ukończono już jesienią 1935 roku. To wtedy powstała 111-metrowa wieża antenowa, u stóp której wzniesiono budynek służb technicznych oraz 2 domy mieszkalne przy ulicy Tarnogórskiej. Nowa część kompleksu, przy nieprzerwanej działalności pierwotnych budynków przy ulicy Radiowej, rozpoczęła pracę 22 grudnia 1935 roku. I to właśnie tutaj, 4 lata później, przeprowadzono słynną prowokację. Zanim do tego doszło, III Rzesza pod dowództwem Adolfa Hitlera odnotowywała pasmo sukcesów zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w polityce międzynarodowej. W marcu 1938 roku przy milczącej aprobacie aliantów doszło do Anschlussu Austrii, czyli przyłączenia tego państwa do Niemiec i przemianowania go na Marchię Wschodnią. Pół roku później uwaga Hitlera zwróciła się w kierunku Czechosłowacji, a mówiąc precyzyjnie ku krajowi Sudetów, który Wehrmacht znów przy zgodzie aliantów zajął bez jednego wystrzału. Wydarzenia te stały się wstępem do ostatecznego rozbioru państwa czechosłowackiego. W kilka miesięcy później powołano kontrolowany przez Niemców protektorat Czech i Moraw oraz marionetkową Słowację, na czele której stanął posłuszny Berlinowi ksiądz Józef Tiso. Wschodnie granice III Rzeszy zaczęły przypominać paszczę drapieżnika, która coraz szerzej rozwierała się nad Polską. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl.
Jakkolwiek do wiosny 1939 roku zakładano, że być może uda się dyplomatycznie zneutralizować Polskę, tak gwarancje dane jej przez Londyn 6 kwietnia 1939 roku jasno pokazały, że z Warszawą nie będzie można się dogadać. Już 5 dni później Hitler wydał rozkaz przygotowania planu uderzenia na Polskę w zgodzie z doktryną Blitzkriegu, któremu nadano kryptonim Fall Weiss. Kolejne miesiące mijały w bardzo nerwowej atmosferze. Wbrew podręcznikowej wiedzy wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że dojdzie do konfrontacji, dojdzie do wojny. Oczywiście były pewne wyjątki, jednakże wszyscy byli zgodni co do tego, że wojna jest nieunikniona. Oczywiście Polacy byli przepełnieni, przynajmniej w większości przypadków, sanacyjną propagandą i uważali, że nawet jeśli dojdzie do jakichkolwiek starć, to za maksymalnie 2 tygodnie, silni, zwarci i gotowi, przedefilujemy ulicami Berlina. W tym czasie Niemcy skrupulatnie przygotowywali się do realizacji wyznaczonych rozkazów. Przy granicy coraz częściej można było spotkać oddziały wojskowe. Żołnierze spędzali dużo czasu na ćwiczeniach. Nie otrzymali również letnich przepustek i urlopów. Dużą wagę po stronie niemieckiej przykładano do obrony przeciwlotniczej i zaadaptowania budynków na schrony. W sierpniu 1939 roku do Gliwic skierowano żołnierzy 239 Dywizji Piechoty oraz oddziały 68 Pułku Straży Granicznej. Miasto tonęło w polowej szarości niemieckich mundurów. Równolegle z działalnością militarną przystąpiono do aktywności wywiadowczej. Tak też już w kwietniu 1939 roku do Gliwic przeniesiono filię wrocławskiej Abwehry, której funkcjonariusze przystąpili do tworzenia odpowiedniego gruntu pod działalność szpiegowską. W tym miejscu warto zauważyć, że jedną z osób zaangażowanych w przygotowanie prowokacji był prawdopodobnie sam Oskar Schindler. Bardzo rzadko wspomina się o tym, że ów przedsiębiorca, znany z ratowania Żydów, przez lata pozostawał na usługach Abwehry. Jego obowiązki wcale nie ograniczały się do błahych zadań. Na kilka miesięcy przed wybuchem wojny niemiecko-polskiej Schindler aktywnie uczestniczył m.in. w przerzucaniu ludzi i broni w okolice Cieszyna oraz Przełęczy Jabłonkowskiej, stanowiących główne pole jego operacyjnych działań. Jaką rolę miał odegrać w samej prowokacji? Istnieją poszlaki mówiące o tym, że to właśnie Schindler zorganizował polskie mundury. Zdaniem jego żony Emily to właśnie w ich mieszkaniu miały być przechowywane tekstylia, które następnie wysłano do Berlina, do funkcjonariuszy Reinharda Heydricha, którzy mieli otworzyć wierne kopie. Oczywiście trudno jednoznacznie potwierdzić te informacje, choć Emily nie miała większych oporów przed przywoływaniem jeszcze bardziej niewygodnych faktów z życia swojego męża. Z drugiej strony warto zauważyć, że Gliwice znajdowały się w pewnej odległości od terenów, na których standardowo działał Schindler. Faktem pozostaje jednak, że jego związki z niemieckimi służbami były bardzo silne, zarówno przed wybuchem wojny, jak i w jej trakcie. To właśnie nimi bardzo często tłumaczy się specyficzną pozycję, jaką posiadał ten człowiek. Wróćmy jednak do właściwych wydarzeń. Mimo agresywnych planów względem wschodniego sąsiada, Adolf Hitler i krąg jego najbliższych współpracowników uważali, że i tym razem uda się odnieść dyplomatyczny sukces, że samą wojnę, sam wybuch wojny przedstawi się jako odpowiedź na agresywne i zaborcze działania Polaków. W tym celu postanowiono przeprowadzić serię starannie wyreżyserowanych incydentów, które mogłyby posłużyć za wygodny pretekst do oskarżenia Polski o wywołanie konfliktu. Realizację tych trudnych, a zarazem kluczowych zadań powierzono ludziom stojącym na samym szczycie nazistowskiego aparatu władzy. Reichsführerowi SS i szefowi policji, Heinrichowi Himmlerowi, szefowi Gestapo, Heinrichowi Müllerowi oraz kierującemu Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy, Reinhardowi Heydrichowi. Wiele wskazuje na to, że to właśnie w tym wąskim gronie zapadły decyzje o upozorowaniu ataku na niemiecką radiostację w Gliwicach oraz kilka innych przygranicznych miejscowościach. Samej operacji nadano kryptonim Tannenberg, który odwoływał się do niemieckiego zwycięstwa z okresu I wojny światowej. Bezpośrednie wykonanie planu na terenie Gliwic powierzono jednemu z najbardziej zaufanych współpracowników Heydricha, czyli funkcjonariuszowi Sicherheitsdienstu, SS-Sturmbannführerowi Alfredowi Naujoxowi. Warto przyjrzeć się bliżej tej postaci, człowiekowi, który uchodził za wytrawnego specjalistę od prowokacji, sabotażu i zadań specjalnych, nierzadko obejmujących fizyczną likwidację przeciwników politycznych. Już od pierwszych lat 30. Naujox brał udział w infiltracji środowisk opozycyjnych. Działania te niejednokrotnie kończyły się zastraszaniem, a nawet porwaniami ich przedstawicieli. Był skuteczny, na tyle, że zyskał zaufanie swoich przełożonych. Z czasem Reinhard Heydrich postanowił powierzyć mu zadanie o szczególnej wadze – zabójstwo Otto Strassera, przywódcy tzw. Czarnego Frontu,
którego członkowie wyznawali lewicową wizję narodowego socjalizmu. Po rozłamie z nazistami Strasser musiał uciekać z III Rzeszy, która pozbawiła go obywatelstwa i znalazł schronienie w Pradze. Misja zakończyła się jednak niepowodzeniem. Według relacji miało to wywołać gwałtowną reakcję Heydricha, który określił Naujoksza mianem Schweinhunden, czyli świńskiego psa, co stanowi jedno z najbardziej pogardliwych określeń w języku niemieckim. Mimo tego incydentu Naujoks nie popadł w niełaskę i wkrótce otrzymał szansę rehabilitacji. Tym razem jego celem stał się zaangażowany w działalność antyhitlerowską niemiecki inżynier i radiowiec Rudolf Formisch. Formisch prowadził propagandową walkę z reżimem, nadając audycje przy użyciu własnoręcznie skonstruowanych urządzeń krótkofalowych. Zmuszony do ucieczki z Niemiec, znalazł schronienie w Czechosłowacji. To właśnie tam 23 stycznia 1935 roku w jednym z hotelowych pokoi dosięgły go kule wysłanników Heydricha, wśród których znajdował się nikt inny, tylko Alfred Naujoks. Po zakończonej operacji SS-man został przerzucony w rejon Słowacji, gdzie kontynuował swoją działalność dywersyjną i terrorystyczną. Nic zatem dziwnego, że gdy przyszło do realizowania operacji przeciwko Polsce, Reinhard Heydrich sięgnął po swojego zaufanego człowieka, któremu dał przy okazji bardzo dużą swobodę. Jak wspominał sam Naujoks, Heydrich stworzył mi praktycznie jedynie ramy ogólne, mówiąc: po pierwsze, przy organizowaniu akcji nie wolno panu nawiązywać kontaktu z żadnymi władzami niemieckimi w Gliwicach. Po drugie, żaden z pańskich ludzi nie może mieć przy sobie dokumentów, które mogłyby wskazywać na przynależność do SS, SD, policji lub na obywatelstwo niemieckie. Po otrzymaniu rozkazów Naujoks wraz z 6 towarzyszącymi mu Niemcami 15 sierpnia wyruszył w kierunku Gliwic. Dywersanci udawali biznesmenów. Część z nich zatrzymała się w prestiżowym hotelu Haus Oberschließen, a pozostali w mniejszym hotelu o nazwie Schlesische Hof. Wszystko wskazuje na to, że dywersanci naprawdę nie otrzymali żadnych konkretnych wskazówek. Znudzony Naujoks miał nawet po 2 tygodniach poprosić o przeniesienie do Berlina, czemu sprzeciwił się Heydrich. Oczekiwanie przerwał dźwięk telefonu, który poderwał Naujoksa 31 sierpnia o godzinie 16. W krótkiej rozmowie Heydrich polecił mu odzwonić pod ustalony wcześniej numer. Gdy połączenie zostało nawiązane, usłyszał jedynie 2 słowa: Großmutter gestorben, czyli babcia umarła. Był to umówiony sygnał do rozpoczęcia akcji. Natychmiast zwołano naradę. Naujoks przedstawił prosty plan działania. O godzinie 20 uzbrojona grupa miała dostać się boczną bramą na teren radiostacji przy ulicy Tarnogórskiej. Pół godziny wcześniej 7 mężczyzn w cywilnych ubraniach wyruszyło w drogę 2 samochodami. Po kilkunastu minutach dotarli na miejsce. Naujoks wraz z częścią ludzi wszedł przez furtkę na teren obiektu, a 2 mężczyzn pozostawiono na czatach. Na kilka dni przed operacją celowo ograniczono ochronę obiektu, by ułatwić zadanie dywersantom. W budynku nadajnika natrafiono jednak na 4 zaskoczonych pracowników, którzy nie stawiali oporu. Zostali szybko obezwładnieni, związani i zamknięci w piwnicy. W międzyczasie napastnicy celowo wypowiadali komendy w języku polskim. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Przystąpiono do kluczowego etapu prowokacji. Technik z grupy Naujoksa przystąpił do uruchomienia studia awaryjnego, by odczytać komunikat o rzekomym przejęciu radiostacji przez Polaków. Próby te, mimo przerwania programu, co wzbudziło niepokój słuchaczy, zakończyły się jednak niepowodzeniem. Zdecydowano się więc użyć mikrofonu burzowego podłączonego do urządzeń w sali nadajnika i odczytać przygotowaną wcześniej odezwę. Również i to działanie zawiodło. Komunikat nie trafił do eteru, najprawdopodobniej z powodu problemów technicznych. Wszystko wskazuje na to, że Naujoks nie zdawał sobie sprawy, iż obiekt przy ulicy Tarnogórskiej pełnił jedynie funkcję przekaźnika i wzmacniacza sygnału. Brakowało tam właściwego studia nadawczego, bez którego emisja była po prostu niemożliwa. Na tym jednak prowokacja się nie zakończyła. Choć Naujoks zawiódł tam, gdzie kwestie techniczne wzięły górę, to nie zabrakło mu determinacji w dużo mniej finezyjnych, za to bardzo brutalnych działaniach. Równolegle z próbami nadania sygnału z radiostacji przywieziono tutaj Franciszka Honioka, mieszkańca Łubia, który został aresztowany dzień wcześniej. Honiok należał do tych Ślązaków, których niemieckie władze szczególnie nie znosiły. Brał udział w Powstaniu Śląskim, po czym w 1922 roku wyjechał na tereny przyznane Polsce. Nie odnalazł się tam jednak i wrócił w rodzinne strony. Gdy Niemcy próbowali go usunąć, odwołał się do Trybunału Ligi Narodów i wygrał sprawę, zmuszając Berlin do przywrócenia mu obywatelstwa. Na swoje nieszczęście był człowiekiem samotnym, nie mającym bliskich ani szerokiego kręgu znajomych, co nie umknęło uwadze Gestapo. Potrzebowano kogoś, kogo zaginięcie nie wzbudzi większego zainteresowania.
30 sierpnia został aresztowany w zajeździe u Jarząbka i przewieziony do Bytomia. Tam podano mu środki odurzające, przewieziono do Gliwic, a następnie do radiostacji przy ulicy Tarnogórskiej. Tam został zamordowany, a jego ciało pozostawiono jako dowód dla rzekomej polskiej agresji. Do dziś nie wiadomo, kto oddał śmiertelny strzał. Każdy, łącznie z Naujoksem, wypierał się tego mordu. Personalia zamordowanego Ślązaka pozostawały w zasadzie nieznane do lat 60. XX wieku. W trakcie trwania dywersji coraz więcej mieszkańców zastanawiało się, co spowodowało przerwę w nadawaniu wieczornej audycji, która zwykle przyciągała przed radioodbiorniki większość gliwiczan. Jednym z zaniepokojonych był kierownik stacji, który udał się do sali z głównymi urządzeniami. Tam natknął się na nieznanych sobie mężczyzn manipulujących przy sprzęcie. Zaskoczony wycofał się i natychmiast zawiadomił policję. Zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, teren radiostacji został opuszczony przez dywersantów. Co więcej, równolegle z policjantami dotarli tutaj funkcjonariusze Gestapo, którzy błyskawicznie przejęli prowadzenie sprawy, informując o tym również policję kryminalną. Wykonano rutynowe czynności. Zrobiono zdjęcie obiektu i poinformowano o jednej zamordowanej osobie, nie podając jednak jej personaliów. Dywersja zakończyła się niepowodzeniem, ale machina propagandowa została już wprowadzona w ruch. Trzeba było nadać wydarzeniom pożądany sens. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 22:30 niemiecka agencja prasowa ogłosiła komunikat o rzekomym napadzie polskich powstańców na radiostację w Gliwicach. Informowano, że napastnicy przejęli obiekt, nadali antyniemiecką odezwę, a nawet grozili kolejnymi atakami na Gdańsk i Wrocław. Dodano również, że sprawców ujęto. W rzeczywistości operacja przeprowadzona na terenie gliwickiej radiostacji daleka była od sukcesu, jednakże na korzyść Niemców działał czas. Wraz z wybuchem wojny i lawiną informacji związanych z nowym światowym konfliktem, informacje na temat tego, co zaszło w Gliwicach, schodziły na dużo dalszy plan. Warto również zauważyć, że wydarzenia w Gliwicach nie były przypadkiem odosobnionym. Wśród szeregu tzw. incydentów granicznych warto wspomnieć choćby o sfingowanych polskich atakach na niemiecki urząd celny w Hochlinden oraz na leśniczówkę w Pietrzen. Już w nocy z 2 na 24 sierpnia doszło do serii ataków na posterunek Straży Granicznej w Gierałtowicach, które przeprowadzili niemieccy dywersanci. 3 dni później Niemcy obrzucili granatami placówkę służby celnej w Wilczy Dolnej, co doprowadziło do spłonięcia budynku. Takich przypadków było więcej. Były to działania wpisujące się w szerszą kampanię dezinformacyjno-propagandową, której celem było stworzenie pretekstu do agresji na Polskę. Poprzez spreparowane prowokacje starano się oczywiście stworzyć przed opinią publiczną obraz, jakoby to Polacy szukali konfrontacji z Niemcami, a Niemcy jedynie się bronili przed polską agresją. To wszystko oczywiście wzmagała niemiecka propaganda, która informowała o kolejnych polskich zaczepkach, przedstawiając je jako systematyczną akcję. Eskalacja konfliktu spowodowała również, że Naujoks nie otrzymał nagany za skądinąd nieudaną akcję, lecz dalej służył wywiadowi III Rzeszy. W kolejnym etapie wojny został przerzucony na teren Europy Zachodniej, gdzie w holenderskim Venlo uczestniczył w głośnej operacji porwania 2 wysokich rangą agentów brytyjskiego wywiadu, a następnie wywiózł ich do Niemiec. Przypisywano mu również udział w operacji Bernhard, która polegała na fałszowaniu brytyjskich banknotów, następnie wpuszczaniu ich na rynek i tym samym destabilizacji systemu gospodarczego Wielkiej Brytanii. Jego karierę zahamowały dopiero zarzuty o nadużycia i korupcję. W 1941 roku został odsunięty od służby w SD i przeniesiony do Waffen-SS. Rok później skierowano go do Belgii, gdzie pełnił funkcję w niemieckiej administracji okupacyjnej, by w 1943 roku ponownie powrócić do struktur SD. Pod koniec wojny zajmował się m.in. zwalczaniem i rozpracowywaniem duńskiego ruchu oporu. W październiku 1944 roku dostał się do niewoli amerykańskiej, po czym został przekazany Brytyjczykom i poddany intensywnym przesłuchaniom przez wywiad wojskowy. W 1945 roku zeznawał przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. To właśnie wtedy, jako świadek, opowiedział o swoim zaangażowaniu w prowokację gliwicką. Ostatecznie osadzono go w obozie dla zbrodniarzy wojennych, z którego zdołał jednak uciec. Po ponownym zatrzymaniu w 1947 roku został wydany Danii, gdzie stanął przed sądem pod zarzutem udziału w zabójstwach członków ruchu oporu. Po 3 latach w 1950 roku opuścił więzienie i wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec. Osiedlił się w Hamburgu, gdzie zajął się działalnością gospodarczą. Choć w 1963 roku niemiecka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sfingowanego ataku na radiostację w Gliwicach,
oraz zabójstwo Honioka, Naujoks nie doczekał postawienia w stan oskarżenia. Zmarł 4 kwietnia 1966 roku. Radiostacja przy ulicy Tarnogórskiej przetrwała zawieruchę wojenną i choć przed wkroczeniem Armii Czerwonej planowano ją wysadzić, ograniczono się jedynie do zniszczenia wyposażenia technicznego. W styczniu 1945 roku radiostacja przeszła w ręce Armii Czerwonej, a kilka miesięcy później została przekazana polskiej administracji. Odbudowa i ponowne uruchomienie radiostacji wymagały czasu, jednak już w listopadzie 1945 roku rozpoczęto transmisję audycji Radia Katowice. W kolejnych latach rola obiektu stopniowo się zmieniała, a od 1950 roku radiostacja brała udział w zagłuszaniu zachodnich rozgłośni. Pod koniec lat 50. wraz z demontażem nadajników zakończył się radiowy etap jej działalności. W 2002 roku budynki radiostacji wraz z charakterystyczną wieżą stały się własnością miasta Gliwice, które 3 lata później przekazało je tutejszemu muzeum, tworząc tym samym instytucję opowiadającą zarówno o historii regionu, jak i również o jednej z najbardziej znanych prowokacji XX wieku. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Paweł Filipowicz, Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Radosław Kuśmierz, Krystyna Rusnak, Krystian Dziarek, Damian Stasik, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Dariusz Stelmaczonek, Piotr Kośmider, Adrian Flor, Hubert Walas, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Łukasz Papież, Damian Pięta i Tomasz Futyma.